Sztuka przetrwania to temat, który wielokrotnie był zgłębiany w niejednej grze komputerowej. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak bardzo różni się rzeczywistość od tego, co możemy znaleźć na ekranie komputera podczas wirtualnej rozrywki. Bartek, co ty robisz? No, tak jak w The Forest ognisko rozpalam. Ale The Forest to nie jest prawdziwe życie, musimy poważnie porozmawiać, powiem ci. Za dużo grasz w te gry, a za mało czasu spędzasz w terenie. Ale... Żadne ale, chodź, idę, pokażę ci, jak rozpalić się ognisko. W grze wystarczy, że podniesiemy kilka kamieni, kilka gałęzi, ułożymy je w stos i już mamy ogień. Natomiast w rzeczywistości kosztuje to znacznie więcej pracy i energii, o czym wielokrotnie mówił Morden, a w końcu to tylko jedna z niewielu czynności, które musimy wykonać, aby móc przetrwać w sytuacji kryzysowej. Tak to się robi. Zresztą już mieliśmy kilka filmów na ten temat. No widzisz, najwyraźniej nauka poszła w las. The Forest. The Forest. Ale mamy dzisiaj rozmawiać właśnie o Survival w grach. kontrarzeczywistość. Tak, w ogóle musimy sobie powiedzieć, że są jeszcze dwie takie rzeczy. Jest sytuacja survivalowa i zabawa w survival, nauka sztuki przetrwania. W momencie, kiedy się tego uczymy, to po prostu idziemy sobie do jakiegoś lasu, bierzemy sobie, nie wiem, taki filtr na wodę, maczetę, piłę, nóż, no i uczymy się tych technik rozpalania, pozyskiwania drewna, budowy szałasu i tak dalej, i tak Czyli dalej. można powiedzieć, że tutaj mamy już bardziej taki coś w stylu bushcraftu. Taki bushcraft połączony właśnie z tymi umiejętnościami przeżycia w terenie. Czyli uczysz się po prostu, mając już pewne narzędzia. Tak. No i mamy sytuację survivalową, w której się znajdujesz i nie chcesz się tam znaleźć. I musisz walczyć o swoje życie, czyli nie wiem, katastrofa samolotu i tak dalej. Do tego materiału miałem okazję pograć w kilka tytułów. Wśród nich znalazł się w sumie chyba jeden z lepszych survivali, czyli The Forest. Na drugim miejscu oczywiście Daisy. Tutaj W Daisy mam trochę godzin przegranych, ale jeszcze zanim została wydana. No i dwie gry w sumie, które gram z moim synem. To jest Valheim ostatnio, czyli nowy survival osadzony Wikingowie. Wikingowie, tak, w nordyckim, mitycznym świecie. Fikcyjnym nordyckim świecie, bo on w sumie też nawet nie ma gdzieś tam podparcia w mitologii, tylko jest wymyślony na potrzeby gry. I klasyka gatunku, jeżeli chodzi o postapokalipsę, czyli Fallout, a konkretnie tutaj akurat Fallout 76. Mając pewne doświadczenie już, jeżeli chodzi o te techniki wszystkie, no wiadomo, w pracy rozmawiamy o tym, rozmawiamy z klientami, też czasem gdzieś wyjedziemy w teren, uczymy się od siebie różnych technik. To najbliższe temu, co jest w rzeczywistości, moim zdaniem, to oczywiście The Forest i te receptury tam, Tak. powiedzmy, że byłyby realistyczne, gdyby nie to, że na przykład do rozpalania używa się zielonych liści, co jest fikcją zupełną. Tak, bo te liście powinny być suche, no, bardziej my używaliśmy kory brzozy. Są patyki, są kamienie, jest zapalniczka, rozpałka, mieliśmy cały film o rozpałkach, możemy go gdzieś tam podlinkować. Dokładnie. Więc w sumie się to zgadza, ale tak, no sam widziałeś, jeżeli odtworzyłeś sytuację z gry taką 1 do 1, no nic się nie zadziało. Nie, nic się nie zadziało, ognisko nie zapłonęło, konar nie zapłonął. Konar nie zapłonął. No Daisy tutaj akurat to jest symulator, zresztą taki był zamysł twórców Symulator gry. biegacza. Symulator biegacza, miał być to symulator survivalu. No w tej chwili na przykład te techniki, które ty pokazujesz, czyli żeby zrobić ognisko, potrzebujesz suchego drewna, możesz użyć też do tego na przykład właśnie brzozy, kory brzozy i właśnie taka sytuacja jest, że podchodzisz do drzewa, do brzozy i ścinasz korę i potem masz recepturę, z której tworzysz ognisko. Natomiast no, nadal to jest wszystko szybko się dzieje. W samym Daisy jakby w ciągu jednego dnia biegając po terenie stajesz się głodny, robi ci się zimno, cierpisz na pragnienie. No jak te 3 parametry spadną ci do pewnego poziomu, zaczynasz chorować. No i w przeciągu niecałych powiedzmy 12 godzin czasu gry, oczywiście nierealnego czasu, umierasz.
Więc to też tak nie działa. Tego czasu jakby w rzeczywistości na przygotowanie się i na przetrwanie jest na pewno więcej, bo ludzki organizm jest w stanie wytrzymać znacznie więcej niż... Jeszcze tak, najważniejsza jest ta woda w tym momencie, bo jedzenie jest drugorzędne, zresztą nie polując w naszych polskich warunkach, tylko jedząc jakieś tam jagódki, inne rzeczy, które możemy znaleźć w lesie, czy tam nawet z łyka sosnowego możemy taki makaron sobie przyrządzić, z żołędzie możemy ługować. Jest cała masa tych rzeczy, które można zjeść. Niestety one posiadają dość mało kalorii i to jest takie wzbogacenie bardziej mikroelementów i tak dalej, czy jakichś witamin. Zresztą jak już później nie jesz jakiś czas, mi się zdarzyło też, może nie wyglądam na takiego, ale miałem takie okazje, że nie jadłem na przykład 2 dni, bo też gdzieś tam byłem w jakimś terenie. To później żołądek trochę się tak jakby obkurcza i już to łaknienie jest takie, no faktycznie jest, ale wystarczy też się napić trochę wody, zjeść jakąś tam właśnie takich parę jakichś jeżyn, takich rzeczy i już czujemy, że coś mamy w tym żołądku. Ale generalnie w naszych warunkach tutaj, jeżeli musiałbyś gdzieś przetrwać w lesie, to niestety bez polowania ciężko by było zaspokoić ten głód. No i kolejnym etapem jakby w grach jest właśnie to zdobywanie żywności. Zazwyczaj to jest albo zbieranie jagódek, które działają czasem bardzo skutecznie, chociaż szczerze nie wiem, ile tych jagód musiałbym zjeść w rzeczywistości, żeby się zapchać. Podejrzewam 2,5 kg, tak żeby sobie zapełnić pełną energię na cały dzień takiej pracy w terenie, w której musisz faktycznie gdzieś się przemieszczać ze sprzętem, szukać czegoś, nie wiem, zbudować schronienie i tak dalej, wytworzyć jakieś narzędzia. To te 2,5 kalorii to podejrzewam jest minimum. Kwestia polowania. Wiadomo, że normalnie polować nie można, trzeba mieć na to pozwolenie, mięso musi być przebadane, ale w sytuacji kryzysowej... Znaczy, jeżeli rozmawiamy o grach, no to są to albo jakieś post-apo-światy, albo jakieś takie miejsca, w których to prawo w zasadzie w ogóle nie funkcjonuje, ani nie ma takiej społeczności, która by kontrolowała tą przestrzeń leśną i w grze na przykład mówimy o eksploracji. Jak teraz byś zaczął chodzić ludziom po domach i szukać puszek z zupą, to by się to nazywało kradzieżą i włamaniem. Tutaj mówimy o eksploracji w grze. Chciałem Ci powiedzieć, że w Valheim lasu pilnują szarły, także no, tutaj zbieranie, ścinanie drzew może się skończyć napaścią na Ciebie. W naszych lasach ponoć czuwa leszy. Natomiast w rzeczywistości co najwyżej można spotkać leśniczego, który może wlepić nam mandat. To, co nazywamy polowaniem w grze, w naszym świecie nazwiemy kustownictwem, chyba że faktycznie jesteśmy myśliwym i mamy wszystkie pozwolenia i tak dalej. To jest osobny temat na osobny film. Tak, no ale co jak trzeba. Podstawowym narzędziem do upolowania czegokolwiek Jest broń. jest broń. Ewentualnie są to pułapki, czyli sidła, które są absolutnie nielegalne w żaden sposób u nas, poza wyjątkiem myszy i szczurów w domach czy tam w gospodarstwach. No ale co byś polecił, jeżeli ktoś już znajdzie się w takiej sytuacji, to co zrobić? Mi się wydaje, że najprościej w tym momencie chyba wykonać sobie coś w stylu piki włóczni, zaostrzony patyk. Powiem Ci tak, jeżeli nie jesteś myśliwym dzisiaj, to nie będziesz myśliwym, jak się skończy świat. No tak, to musisz mieć też I odpowiedź. polowanie z piką czy włócznią wchodzą w grę na przykład ryby, polowanie na ryby. Na pewno jakieś, nie wiem, zwierzęta, które można by, jak to mówią myśliwi, pozyskać w jakiś łatwy sposób. Dla większości osób polowanie to jest od razu broń i strzelenie. To tak naprawdę ten strzał to jest ostatni moment tego polowania, bo polowanie to jest, po pierwsze trzeba znać zwyczaje zwierząt, wiedzieć kiedy one na przykład przychodzą do wodopoju, kiedy gdzieś tam trzeba umieć je tropić, to jest wabienie, nęcenie. To jest cała masa umiejętności, którą trzeba nabyć, żeby zapolować na zwierzę. To nie jest sam strzał, że spoko, na strzelnicy sobie tam strzelam, mam dobre wyniki na tarczy, to jak coś, to mogę polować. To nie jest takie proste. Porównując to do gier, w większości przypadków tych gier, które grałem, jakby podejście do tej zwierzyny nie stanowi problemu. Można nawet wykorzystać jakąś tam błędną mechanikę gry, gdzie zwierzyna gdzieś tam się zaklinuje i można po prostu bez problemu upolować. W takim Daisy gdzieś tam idziesz z jednego miasta do jakiegoś elektrozawodska i nagle patrzysz, o jeleń, nie? Wyciągasz tego kałacha, puch. Oprócz głodu, człowiek musi pić. No jest to nawet ważniejsze. Odwodnienie jest naprawdę poważne w skutkach. Ile musi minąć czasu, żeby ten... No tak 3 dni, ale w momencie, kiedy przemieszczasz się, robisz różne rzeczy, bardziej się pocisz i tak dalej, może to być na przykład 2 dni. Dokładnie, przy upale to już dokładnie. Po jednym dniu nawet mogą wystąpić pewne efekty, które uniemożliwią nam przetrwanie tak naprawdę, bo nie będziemy w stanie funkcjonować. Tracimy zdolność też logicznego myślenia, zebrania myśli i tak dalej. Człowiekowi zaczyna się coś wydawać i już nie jesteś tak sprawny w tym momencie. Nie? Dokładnie. No i tutaj na przykład
jak pozyskać w rzeczywistości czystą wodę. Czy ja tu coś mam takiego? Mam. Też używasz? No, widzisz, ja tu mam ten duży, ty masz ten mały. Ten mały Greyla. Woda jest podstawą, której nie można zaniechać. Te filtry są tyle proste w użytku, że napełniamy sobie, przepychamy Muszę później. odkręcić, nie? No. Tak, dokładnie, przepychamy. Trochę siły trzeba w to włożyć, ale mamy od razu czystą wodę i od razu mamy ją w pojemniku, możemy też z niej, nie wiem, ugotować zupę, możemy się napić. Jeżeli nie mamy takiego filtra, trzeba kombinować, też myśleć, z jakiego źródła bierzemy tę wodę. Są takie patenty, że na przykład widzisz, że zwierzęta przychodzą i piją, widać ślady zwierząt. To jest ta woda w miarę czysta. Jeżeli jest taka możliwość, będziemy w stanie, warto chociażby tą wodę przygotować. Tak, wodę trzeba przygotować. To jest takie minimum. Robi się też filtry takie właśnie z węgla, na przykład z ogniska, z piachem. Broń dystansowa, czyli podstawowy łuk, ale zrobienie dobrego łuku, który będzie w stanie też zrobić jakąś szkodę zwierzynie, nie jest proste. Zresztą sam wiesz, bo robiłeś swój Tak, własny łuk. zrobienie łuku na pewno nie jest proste. Dokładnie. Tutaj jak patrzysz na Valheim czy na Wikingów, podejrzewam, że taki chłopak, który miał 15 lat i gdzieś tam żył w Skandynawii w tamtych latach, on już też miał całą masę tych umiejętności, jak rozpalanie ognia, polowanie i tak dalej. Po prostu uczył się tego od ojca. No wiesz, w samym Valheim, tutaj jest fabuła, gra tak poprowadzona, że jesteś już doświadczonym wojownikiem, który zginął na polu bitwy i zostałeś przez Walkirię przeniesiony do mitycznego świata, żeby walczyć z wrogami Odyna. Te umiejętności już de facto powinieneś posiadać. Tutaj uproszczenia mechaniki gry też można w ten sposób To ma sens, bo wytłumaczyć. taka osoba, która nie wiem, dożyła 30, będąc takim wikingiem, potrafiła sobie to wszystko zrobić. W tej chwili osoba 30-letnia, no co, na pewno potrafi zrobić zakupy w sklepie spożywczym, osiedlowym, czy też jakimś markecie. Na pewno potrafi sobie przygotować posiłek, ale samo, nie wiem, wypatroszenie zwierzyny, oprawienie tego mięsiwa tak, żeby go nie zanieczyścić. Nasi myśliwi, którzy robią zakupy w naszym sklepie, na pewno znają te techniki, wiedzą jak to zrobić. Tak, oczywiście. Natomiast osoba, która znalazłaby się w ekstremalnej sytuacji, może mieć z tym problem. Wiesz, żyjemy w takich czasach, w których mięso rośnie w chłodni w markecie, a mleko daje karton. No tak, dokładnie tak. Ty jesteś prepersem, także na pewno wiesz, jak szybko i skutecznie zbudować w ciągu chwili szałas, schronienie, wręcz dom i na pewno nieraz zbudowałeś ogromną bazę gdzieś tam w lesie. Nie, no w grach tak to wygląda, że budujesz sobie bazę i takie działanie ma generalnie sens, jeżeli wiesz, że nie wiem, przez tydzień, dwa będziesz działał na jakimś terenie. Jeżeli sobie wymyślimy sytuacje survivalowe, w których my się możemy znaleźć, to raczej nie będziemy chcieli bytować na danym terenie, tylko się z niego wydostać. Dokładnie tak, będziemy szukać kontaktu z jakąś cywilizacją. Szałas na pewno stawiałeś. Powiedz mi, ile czasu zajmuje to tak realnie? Samemu? Samemu. Kilka godzin. Kilka godzin. Jest to męczące? No jest męczące. Nie opłaca się właśnie na jedną noc zbudować szałasu, bo za dużo czasu się na to traci. Szałas raczej się buduje w naszych warunkach po to, żeby sobie go zbudować, żeby sobie zrobić takie miejsce w lesie, czy tam na swojej działce, gdzie sobie przyjdziesz, zapalisz ognisko, zrobić kawę, zjeść jakiś posiłek, tak zwanego kampa. A, teraz ciebie zaatakowało. Tak, ogień jest żywiołem tutaj. Tak, bo teraz na mnie. wiesz, zmienił się wiatr, bo ziemia się obróciła. Tak, jest płaska, więc wiesz. Tak to jest na płaskiej ziemi. Nie, ale tak poważnie oboje się zgodzimy z tym, że i doświadczenie, to praktyczne, zdobyte właśnie na obozach, na szkołach przetrwania, czy też na wypadach z kumplami do lasu, właśnie takich bushcraftowych, jest bezcenne. I jest jakimś tam przygotowaniem do tego i bez tego przygotowania ciężko będzie przetrwać. Tak, wiesz, zresztą tak sobie rozmawiamy, że tam gdzieś jeżdżę na jakieś konwenty, na jakichś szkoleniach, sam też prowadziłem jakieś szkolenia, ale w życiu się nie znalazłem w takiej sytuacji, że rozbiłem się samolotem na bezludnej wyspie, więc no, mam jakieś umiejętności, które mówię, że by się przydały w czymś, ale czy one by mnie uratowały, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Ale traktuję to bardziej jako taką rozrywkę i hobby, a nie jako pomysł na przeżycie czegoś, co najprawdopodobniej w życiu mi się nie wydarzy. Czy twoim zdaniem gra właśnie jest dobrym punktem odniesienia do tego, żeby zacząć przygodę z survivalem? Znaczy na pewno jest czymś takim, tak samo jak, nie wiem, film, żeby się zajawić tym. Zobaczyć, Tak, o jest dobrą fajnie, inspiracją. można spróbować samemu wyjść właśnie w teren, wcześniej grając w jakąś grę, ale na pewno też nie jest źródłem wiedzy. Żadna z tych gier, które grałem, nie przedstawiały jakby
krok po kroku tych mechanizmów, którym przyjdzie nam się zmierzyć w rzeczywistości. Wręcz bym powiedział, robiąc te rzeczy krok po kroku, może okazać się, że sobie zaszkodzimy. No tak, dokładnie. Były takie przypadki, że ktoś pograł w grę i poszedł do lasu i tam źle Tak, się najadł się skończyło. jakichś jagód, a potem znaleźli niestety elikwenta albo w stanie agonalnym, albo już odszedł do Valheim na wieki. Słuchaj, no na pewno gra na zimowe wieczory, jesienne, długie wieczory może być fajną rozrywką. No tak. Z drugiej strony nic nie zastąpi nam realnego przeżycia przygody. Będziemy kończyć. Pamiętajcie, że sprzęt, który może Wam się przydać właśnie na szlaku czy w nauce sztuki przetrwania, możecie zakupić właśnie w naszym sklepie. Ale nie mamy takich rzeczy, która zastąpi Wam umiejętności i... Zdrowego rozsądku. Zapraszamy Was na nasze filmy poprzednie, gdzie m.in. Marcin właśnie pokazywał, jak rozpalić ogień, czy też jak używać noża, bo te filmy u nas są na kanale i trzeba po nie sięgnąć. Dokładnie tak. I już macie jakiś początek wiedzy, tak naprawdę, o tym, jak przetrwać sobie. Zapraszamy też Was na naszego TikToka, Instagrama, Facebooka, ogólnie wszystkie nasze media społecznościowe. Dzięki za uwagę. Tym, którzy lubią sobie pograć, to udanej gry. I zachęcamy do wyjścia z domu. I do zobaczenia w następnym filmie. A dzwon? A, jeszcze dzwon. Nie zapomnijcie walnąć w dzwon i do zobaczenia. Cześć. Cześć.